Były rody, które nie tylko służyły królom. Były rody, które same wyznaczały kierunek historii, które siadały naprzeciwko monarchów przy stołach negocjacji, które finansowały armię, które budowały zamki silniejsze niż królewskie warownie i które zostawiły w Polsce ślad tak głęboki, że przetrwał wieki, rozbory, pożary archiwów i 2 wojny światowe. Dziś odkryjemy 20 z nich. Zanim jednak zagłębimy się w tę opowieść, mam do Was prośbę. Wiem, że większość z Was ogląda ten kanał przez telewizor i to wielka przyjemność móc z Wami rozmawiać w ten sposób. Jeśli macie w zasięgu ręki telefon lub komputer, subskrypcja pomaga nam docierać do nowych widzów. Ale to, co naprawdę zmienia los tego kanału, to udostępnianie. Jeśli ta historia Was porusi, podzielcie się nią z kimś bliskim. Każde udostępnienie otwiera drzwi do jeszcze jednej polskiej rodziny, która odkrywa swoje korzenie. Dziękuję. Wróćmy teraz do świata polskiej potęgi. Wyobraźcie sobie Kraków w XIV stuleciu. Miasto pełne kamiennych kamienic i kościołów, ale przede wszystkim pełne ambicji. Polska właśnie zjednoczyła się pod berłem Władysława Łokietka, a potem Kazimierza Wielkiego, króla, który, jak mówi legenda, zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Przy boku tych monarchów stały rody, które nie były zwykłą szlachtą. Były czymś więcej. Były architektami władzy, architektami państwa. Ich nazwiska pojawiają się w każdym ważnym dokumencie epoki. Przy pieczęciach układów pokojowych, przy aktach nadań ziemskich, przy przyrzeczeniach wierności. I te nazwiska, niektóre dziś niemal zapomniane, inne wciąż rozpoznawalne, niosą w sobie historię, o której podręczniki rzadko mówią wprost. Zacznijmy od rodu, który w XIV stuleciu dosłownie trzymał Polskę w swoich rękach. I to nie w przenośni. Kurozwęcki. Nazwisko pochodzi od Kurozwęk, miejscowości leżącej w Świętokrzyskim, w powiecie staszowskim, gdzie ród ten zbudował swoją siedzibę i gdzie do dziś stoi pałac, będący jednym z niewielu arystokratycznych rodowych dworów nieprzerwanej ciągłości w Polsce. Ród pieczętował się herbem Poraj, różą na białym tle, symbolem subtelności, któremu jednak towarzyszyła twarda ręka polityczna. Dobiesław Kurozwęcki, żyjący w XIV wieku, pełnił kolejno urzędy podstolego krakowskiego, podkomorzego sandomierskiego, kasztelana wiślickiego, a wreszcie, najwyższy z możliwych, urząd kasztelana krakowskiego, będącego w hierarchii korony wyżej nawet niż wojewoda. I to nie koniec. Po śmierci króla Ludwika Węgierskiego Dobiesław wszedł w skład 4-osobowego kolegium, które sprawowało faktyczną władzę nad Polską. Był jednym z 4 regentów królestwa. To jego energiczna postawa latem 1384 roku uniemożliwiła wjazd na Wawel Wilhelmowi Habsburgowi, który przybył po rękę królewny Jadwigi. Dobiesław osobiście dopilnował, by Wilhelm opuścił zamek i opuścił Kraków, i tym gestem otworzył drogę do Unii Polsko-Litewskiej. Bez Kurozwęckiego nie byłoby Jogaiły na polskim tronie. Zamek w Kurozwękach można zwiedzać do dziś i gdy staje się przed jego murami, trudno nie myśleć o tym, że właśnie tu rodziły się decyzje zmieniające losy całego regionu Europy. Ale nie tylko rycerscy regenci budowali potęgę Polski. Był też ród, który rządził nie mieczem, lecz piórem i pieczęcią. Szydłowiecki herbu Odrowąż. Rodzina wywodząca się z Szydłowca w powiecie radomskim osiągnęła w XVI wieku pozycję, której niewielu polskich rodów dorównało. Krzysztof Szydłowiecki, urodzony w roku 1460 i zmarły w roku 1542, przeszedł przez wszystkie szczeble dworskiej hierarchii. Dworzanin królewicza Zygmunta, podskarbi nadworny, podkanclerzy koronny, a w roku 1515 kanclerz wielki koronny i zarazem wojewoda krakowski. Pełnił te urzędy równocześnie, co w praktyce czyniło go, po królu Zygmuncie Starym, najpotężniejszym człowiekiem w Polsce. Jan Matejko uwiecznił go na słynnym obrazie Hołd Pruski, ukazującym ceremonię złożenia hołdu przez ostatniego mistrza krzyżackiego Albrechta Hohenzollerna w 1525 roku na krakowskim rynku.
Szydłowiecki stał wówczas po prawej stronie króla, dosłownie i symbolicznie. Ród Szydłowieckich był też patronem sztuki. Zamek w Szydłowcu, wzniesiony na przełomie XV i XVI stulecia, należy do piękniejszych przykładów renesansowej architektury małopolskiej. Wygasł po mieczu w połowie XVI wieku, lecz zostawił archiwum dokumentów, w tym słynną Liber Genesos Illustris Familiae Szydłowiciae, księgę rodu zamówioną u malarza Stanisława Samostrzelnika, która jest dziś jednym z najcenniejszych świadectw kultury polskiego renesansu. Niedaleko od Szydłowca w hierarchii stał człowiek, który władzę łączył ze sferą sacrum. Łaski herbu Korab, ród wywodzący się z łaskaw ziemi sieradzkiej, wydał w XVI stuleciu postać, która na stałe zmieniła polskie prawo. Jan Łaski Starszy, urodzony w roku 1456, zrobił błyskotliwą karierę bez ukończenia żadnego europejskiego uniwersytetu. Samoukiem, dyplomatą, strategiem. Za panowania Jana Olbrachta był sekretarzem królewskim. Aleksander Jagiellończyk mianował go najwyższym sekretarzem kancelarii. Na Sejmie 1503 roku w Lublinie otrzymał tytuł kanclerza wielkiego koronnego. Ale największym jego dziełem nie były traktaty dyplomatyczne. Było coś trwalszego. W roku 1506 Łaski wydał zbiór praw znany jako Statut Łaskiego. Pierwszy drukowany kodeks polskiego prawa, który zebrał i usystematyzował przywileje, statuty i konstytucje sejmowe obowiązujące w królestwie. Jednym słowem, człowiek bez dyplomu stworzył pierwszy drukowany kodeks prawny kraju. Łaski był też mecenasem na wielką skalę. W katedrze gnieźnieńskiej, gdzie był arcybiskupem i prymasem Polski, ufundował brązowe płyty nagrobne, które do dziś zachwycają poziomem wykonania. Łask, miasto noszące jego imię rodowe, należało do rodziny przez 8 pokoleń i w tym czasie Łascy wielokrotnie zasiadali w Senacie. Pełnili misje za granicą, budowali sojusze i rozsadzali granice swojego wpływu na całą Europę Środkową. Na Kujawach z kolei rozkwitał ród, który łączył wielką politykę z wielką administracją i niemałym bogactwem. Kościelecki, wywodzący się z Kościelca koło Inowrocławia, skąd wzięło nazwisko, byli jednym z najpotężniejszych rodów Kujaw i Prus królewskich. Jan Kościelecki, działający w XV stuleciu, pełnił funkcje starosty inowrocławskiego, dobrzyńskiego, malborskiego, świeckiego i tucholskiego, co oznacza, że kontrolował administracyjnie niemal całe północne Prusy królewskie, odzyskane właśnie od Krzyżaków po wojnie trzynastoletniej. Był też jednym z fundatorów konwentu Bernardynów w Bydgoszczy w roku 1480. Ale prawdziwą gwiazdą rodu był Andrzej Kościelecki, urodzony w roku 1455 w Kościelcu, który piął się po szczeblach dworu królewskiego aż do stanowiska podskarbiego wielkiego koronnego, urzędnika odpowiedzialnego za zarządzanie finansami całego królestwa. Odmówił przy tym tytułu hrabiego ofiarowanego mu przez cesarza Maksymiliana Austriackiego w 1515 roku, bo polska szlachta i tak nie uznawała wyższości tytułów zagranicznych nad godnością senatorską korony. Pochowany został w katedrze na Wawelu, co świadczy o pozycji, jaką piastował. Nie każdemu rycerzowi dane było spocząć przy królach. Dalej na południe, w Małopolsce, inny ród budował swoją potęgę na 2 fundamentach – wojnie i prawie. Melsztyński herbu Leliwa, rodzina jednego pochodzenia z Tarnowskimi, wywodząca się z zamku Melsztyn nad Dunajcem w powiecie brzeskim, wzniesiącego się na wapiennym wzgórzu nad zakrętem rzeki, była przez całe XIV i pierwsze ćwierćwiecze XV stulecia jedną z najpotężniejszych rodzin Małopolski. Spośród jej przedstawicieli 2 zostało kasztelanami krakowskimi, urzędu będącego szczytem świeckiej kariery w koronie, a jeden pełnił godność wojewody sandomierskiego. W herbie Leliwa miesięczna gwiazda i księżyc, symbol zarazem subtelny i wojenny. Zamek Melsztyn stoi dziś w ruinie, lecz ruina ta jest wymowna. Wieża i fragmenty murów nadal górują nad Dunajcem, przypominając, że tu mieszkali ludzie, których decyzje były konsultowane przez samych królów. Ród wygasł pod koniec XV stulecia, ale przez 1,5 stulecia był jednym z filarów Małopolski.
W tym samym kręgu Leliwitów świeciło inne jasne nazwisko. Pilecki, herbu Leliwa, ród wywodzący się z Pilicy i Łańcuta, dał Polsce jedną z najbardziej wpływowych kobiet XIV stulecia. Elżbieta z Pilczy, wdowa po kilku mężach, w roku 1411 poślubiła króla Władysława Jagiełłę jako jego trzecia żona, co uczyniło z rodu Pileckich ród niemal dynastyczny w swoich ambicjach. Jej syn z poprzedniego małżeństwa, Jan Pilecki, otrzymał od króla tytuł hrabiego na Jarosławiu. Przywilej bezprecedensowy w polskich warunkach, gdzie szlachta zazdrośnie strzegła równości stanowej i blokowała wszelkie próby tworzenia dziedzicznej arystokracji. Co prawda przywilej ten nie wszedł w życie w pełni. Kanclerz Wojciech Jastrzębiec odmówił przyłożenia pieczęci pod naciskiem szlachty, ale sam fakt jego nadania świadczy, jak blisko dziedzicznego tytułu znalazł się ród. Jan Pilecki ostatecznie zasiadł na urzędzie kasztelana krakowskiego w roku 1409, a rodzina kontrolowała przez całe XV stulecie dobra w Łańcucie, Pilicy, Tyczynie i Bychawie. Łańcut, dziś jeden z najpiękniejszych zamków i pałaców Polski, wpisany w świadomość kulturową kraju, był w rękach Pileckich, nim przeszedł do innych rodów i doświadczył kolejnych przebudów. Mieliśmy już kanclerzy, regentów, wielkich urzędników, ale co z rodem, który przeszedł od chwały do legendy, a potem do skandalu i zachował swoje imię po dziś dzień na mapie polskich zamków? Szafraniec herbu Stary Koń, wywodzący się z Łuczyc w Małopolsce, przez 2 stulecia władał zamkiem Pieskowa Skała, jedną z najpiękniejszych warowni na szlaku Orlich Gniazd, wznoszącej się nad Doliną Prądnika przy dawnym trakcie krakowsko-śląskim. Piotr Szafraniec Starszy, podkomorzy krakowski, walczył pod Grunwaldem w roku 1410, wystawiwszy własnym sumptem chorągiew rycerską. I za tę wierną służbę Władysław Jagiełło przekazał mu zamek w wieczyste posiadanie w roku 1422. Ale potomkowie tego wiernego rycerza poszli zupełnie inną drogą. Jan Długosz, kronikarz XV stulecia, zanotował z nieskrywanym przerażeniem, że kolejny Piotr Szafraniec parał się na zamku alchemią i czarną magią. Jego syn Krzysztof stał się jednym z najsłynniejszych polskich raubriterów, rycerzy rozbójników. Wabił kupców jadących szlakiem z Krakowa do Lublina. Napadał na nich i mordował, ukrywając łupy za murami Pieskowej Skały. W 1484 roku, na polecenie króla Kazimierza Jagiellończyka, Krzysztof Szafraniec został pojmany, osądzony i ścięty. Ta historia jest zarazem ostrzeżeniem i fascynacją. Nawet ród o wysokich zasługach dla korony mógł zboczyć w ciemność, gdy zabrakło kontroli i odpowiedzialności. Potem jednak, w XVI stuleciu, Szafrańcowie odrodzili się. Hieronim Szafraniec cieszył się zaufaniem Zygmunta Starego, który mianował go swoim sekretarzem. Stanisław Szafraniec przekształcił zamek w renesansową rezydencję z arkadowym dziedzińcem i loggią widokową. I dziś zamek Pieskowa Skała, odbudowany po zniszczeniach wojennych, należy do najchętniej odwiedzanych zabytków Polski. Tak daleko zaszliśmy w naszej podróży, a jest jeszcze wiele rodów do odkrycia. Znamy już regent, kanclerzy, wojowników i rycerzy rozbójników. Ale polska historia skrywa też rody, których potęga wynikała z czegoś zupełnie innego. Z pieniędzy. I tu wchodzimy w świat, o którym podręczniki rzadko mówią wprost, bo jest nieelegancki, chociaż absolutnie kluczowy. Bonar, ród wywodzący się z mieszczan krakowskich, z korzeniami węgierskimi i augsburskimi, dał Polsce jednego z pierwszych naprawdę wielkich bankierów. Jan Boner, żyjący na przełomie XV i XVI stulecia, zrobił fortunę na dzierżawie żub krakowskich, królewskich kopalni soli w Wieliczce i Bochni i stał się doradcą finansowym samego Zygmunta Starego. Bez pieniędzy Bonera nie byłoby możliwa przebudowa Wawelu w stylu renesansowym, którą fundował król na początku XVI stulecia. To Boner finansował zakup marmurów, sprowadzenie florentyjskich architektów, transport materiałów budowlanych ze śląskich kamieniołomów
Nieprzypadkowo, gdy Jan Bonner zakupił zamek Ogrodzieniec na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i kazał go przebudować, zlecił to tym samym włoskim budowniczym, którzy pracowali przy Wawelu. Ruiny zamku Ogrodzieniec z rozległymi murami i basztami strzelającymi w niebo z jurajskich skał można oglądać do dziś i są jednym z najbardziej dramatycznych widoków w Polsce. Bonner był mieszczaninem, nie szlachcicem, ale jego wpływ na politykę, ekonomię i kulturę XVI-wiecznej Polski był co najmniej równy wpływowi niejednego senatora. Historia ta zmienia się, gdy cofniemy się o chwilę do Litwy. Bo w Wielkim Księstwie Litewskim rywalizacja o władzę była równie zaciekła jak w Koronie, a czasem bardziej. I tu swoją godzinę miał ród Gasztoudów, Olbracht Gasztoud, herbu Abdank, żyjący w latach około 1470–1539. Był, bez żadnej przesady, najpotężniejszym człowiekiem na Litwie w pierwszej połowie XVI stulecia. Spiętrzył w swoich rękach urzędy, których wyliczenie brzmi jak lista niemożliwa. Namiestnik nowogrodzki, starosta bielski, wojewoda połocki, Trocki, a wreszcie od roku 1522 kanclerz wielki litewski i wojewoda wileński. Do tego otrzymał tytuł hrabiego od papieża Klemensa VII i niezależnie tytuł hrabiego od cesarza Karola V, przez co był jednym z nielicznych Polaków i Litwinów doby renesansu, posiadającym równocześnie dwa dziedziczne tytuły europejskie. Popis wojskowy z roku 1528 wykazał, że Gasztoud był zobowiązany wystawić z własnych dóbr 466 konnych, co oznaczało setki wsi i dziesiątki tysięcy poddanych. Dla porównania, nawet najpotężniejsi magnaci koronni wystawiali z reguły od kilkudziesięciu do 200 konnych. Gasztoud rywalizował zaciekle z Radziwiłłami i przez pewien czas ich przewyższał. Gdy po obu stronach sporu zaczęły się rozboje, palono zamki prywatne, grabiono dobra, a sam zamek w Tykocinie spłonął w 1519 roku podczas prywatnej wojny Gasztouda z Mikołajem Radziwiłłem. Zygmunt Pilaem musiał osobiście interweniować jako rozjemca. Historia ta przetrwała nie tylko w kronikach, przetrwała też w pięknym modlitewniku Gasztouda, ozdobionym miniaturami autorstwa Stanisława Samostrzelnika, przechowanym dziś w Bibliotece Uniwersyteckiej w Monachium, bo zabrała go z Polski zawierucha dziejów. Ale w Wielkopolsce siła wyglądała inaczej. Tam rody budowały swoją pozycję przez stulecia, zakorzeniając się w lokalnych strukturach tak głęboko, że stały się nieodłączne od samej tkanki regionu. Czarnkowski, ród wywodzący się z Czarnkowa nad Notecią, w dzisiejszym województwie wielkopolskim, przez całe XVI i XVII stulecie dostarczał Polsce senatorów, starostów i dyplomatów. Zamek w Czarnkowie, wzniesiony nad Notecią, był przez długi czas jednym z ważniejszych gniazd rodowych Wielkopolski. Przedstawiciele rodu pełnili urzędy wojewodów, kasztelanów i starostów w całym regionie. Uczestniczyli w wolnych elekcjach i sejmach. Zawierali małżeństwa z innymi wpływowymi rodzinami korony. Historia Czarnkowskich jest przykładem tego, jak potęga niekoniecznie pochodzi ze zwycięstw na polach bitew. Czasem pochodzi po prostu z trwania. Z tego, że przez 3–4 pokolenia zawsze był ktoś z rodu, kto zasiadał w Senacie, kto miał głos, kto był obecny. Taka obecność, nawet bez dramatycznych gestów, buduje dziedzictwo trwalsze niż niejeden błyskotliwy triumf. Wśród rodów, które znały zarówno szczyt, jak i upadek, szczególne miejsce zajmują ci, którzy służyli dwóm mistrzom – szabli i księdze. Maciejowski herbu Ciołek, ród wywodzący się z Maciejowic nad Wisłą, dał Polsce jedną z najbardziej spektakularnych karier duchowno-politycznych XVI stulecia. Bernard Maciejowski, urodzony w roku 1538, był kolejno biskupem łódzkim, kujawskim, krakowskim i wreszcie w roku 1604 mianowany przez papieża Klemensa VIII kardynałem. 2 lata później objął arcybiskupstwo gnieźnieńskie i urząd prymasa Polski. Przez całe życie łączył funkcje ściśle kościelne z wpływem na politykę Rzeczypospolitej. Uczestniczył w sejmach. Był jednym z głównych pośredników między stronnictwami w dobie burzliwej polityki Zygmunta III Wazy.
Kościół w Maciejowicach ufundowany przez ród stoi do dziś i jest jedną z ciekawszych świętokrzyskich budowli późnego renesansu. Maciejowscy byli rodem, który rozumiał, że w Polsce XVI i XVII stulecia kuria i korona to dwie ręce tego samego ciała i który umiał tę podwójną lojalność przekuć w trwałe wpływy. Była jednak też inna forma potęgi, ta, która nie kryje się za kościelnymi murami ani za senatorskimi ławami, lecz objawia się na sali sądowej i przy biurku kanclerskim. Koryciński, ród małopolski, herbu topór, zrodził w XVII stuleciu Stefana Korycińskiego, który pełnił urząd kanclerza wielkiego koronnego w latach 1652–1658, w jednym z najtrudniejszych okresów polskiej historii, tuż przed potopem szwedzkim i w trakcie jego pierwszych lat. Koryciński był zaufanym doradcą Jana II Kazimierza Wazy, a po wybuchu najazdu szwedzkiego znalazł się wśród tych, którzy towarzyszyli królowi na emigracji na Śląsk. Jego nazwisko pojawia się w każdej ważnej decyzji państwowej lat 50. XVII wieku, a jednocześnie jest to jedno z tych nazwisk, które historia potraktowała surowo, bo epoka, w której pełnił urząd, kojarzy się z klęską bardziej niż z triumfem. Lecz kanclerz w czasach kryzysu potrzebuje więcej odwagi niż kanclerz w czasach spokoju. I to należy Korycińskiemu przyznać. Tarłowie, ród pochodzący z Tarłowa, dziś Janowca nad Wisłą i okolic, herbu topór, przez całe XVI i XVII stulecie dostarczali Polsce wpływowych senatorów, starostów i dyplomatów. Działali w Małopolsce i na ziemiach ukrainnych, łącząc karierę wojskową z działalnością polityczną. Zamek Janowiec nad Wisłą, wzniesiony pierwotnie przez Firleja, rodzinę, z którą Tarłowie często sąsiadowali w hierarchii, znał ich obecność jako właścicieli sąsiednich dóbr i uczestników tych samych sejmikowych rozgrywek. To ród, który nie doczekał się jednej wybitnej postaci zdolnej przyciągnąć wzrok historyka, lecz który przez 2 stulecia był stale obecny w Izbie Senatorskiej. I to właśnie ta ciągłość czyni go wartym zapamiętania. Wśród rodów, które zbudowały potęgę na prawie i na dokumentach, rytwiański herbu Jastrzębiec zasługuje na osobną chwilę. Z Rytwian, dziś małej miejscowości w powiecie staszowskim, wywodził się Marcin z Rytwian, który w XV stuleciu zasiadał kolejno na urzędach kasztelana kaliskiego, kasztelana poznańskiego i wreszcie kasztelana krakowskiego, co oznaczało, że był jednym z pierwszych świeckich senatorów korony. Rytwianie jest miejscowością, w której do dziś można oglądać późnorenesansowy kościół pod wezwaniem Świętego Ducha, ufundowany przez przedstawicieli tego rodu w XVII stuleciu. Klasztor Kamedułów w Rytwianach, zwany Pustelnią Złotą, bo ozdobiony złoconymi wnętrzami i fundowany przez Teodora Denhoffa oraz lokalne rody magnackie, jest jednym z najpiękniejszych zabytkowych kompleksów klasztornych Kielecczyzny. Historia rytwiańskich splata się z losami tej ziemi tak naturalnie, że trudno oddzielić ją od samego krajobrazu. Piotrków Trybunalski, miasto, w którym zbierały się sejmy i Trybunał Koronny, znał wielu wielkich, ale niewielu tak konsekwentnie jak Wolscy. Marcin Wolski, żyjący w XVII stuleciu, piastował urząd marszałka wielkiego koronnego, jednego z najwyższych urzędów Rzeczypospolitej, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo na dworze królewskim i porządek podczas sejmów oraz oficjalnych uroczystości. Był jednym z tych magnatów, którzy rozumieli, że Polska XVII stulecia jest państwem zarządzanym przez skomplikowany system wzajemnych zależności. Król potrzebował senatora, senator potrzebował króla, a obaj potrzebowali szlachty, której liberum veto strzegło przed nadmierną koncentracją władzy. Wolski potrafił w tym systemie nawigować z wprawą i to właśnie umożliwiło mu osiągnięcie tak wysokiego urzędu. Mówiliśmy o kanclerzu, który zmienił polskie prawo. Mówiliśmy o regentach i bankierach. Teraz czas na człowieka, który zmieniał granice. Odrowąż Sprowski. Mowa o Stanisławie ze Sprowy, jednym z najwybitniejszych dowódców wojskowych XV-wiecznej Polski, który nosił herb Odrowąż i pełnił urząd hetmana koronnego w połowie XIX stulecia. W epoce, gdy Polska zmagała się z presją ze wschodu i zachodu, on był jednym z tych, którym powierzano dowodzenie siłami zbrojnymi korony. Sprowa,
Wieś w Małopolsce dała mu drugie imię, zgodnie z ówczesną tradycją pisania się od nazwy posiadłości. Źródła archiwalne notują go w polskim słowniku biograficznym jako jedną z ważniejszych postaci wojskowych epoki jagiellońskiej. Odrowąż jako herb miał długą i bogatą historię. Pojawiał się w polskich dokumentach od XIII stulecia i wielu różnych rodów się nim pieczętowało, co czyni genealogię Odrowążów jedną z najszerzej rozgałęzionych w Polsce. Wieruszowski, ród wywodzący się z Wieruszowa, dziś miasta powiatowego w województwie łódzkim, na pograniczu Wielkopolski i Śląska, przez całe XV i XVI stulecie był jednym z dominujących rodów tej ziemi. Wieruszów leżał na ważnym szlaku handlowym łączącym Śląsk z Wielkopolską i Małopolską, co czyniło lokalne rody szlacheckie naturalnymi strażnikami traktu i poborcami opłat. Wieruszowscy pieczętowali się herbem Wieruszowa, jednym z nielicznych polskich herbów nazwanym wprost od miejscowości, co wskazuje na bardzo wczesne i silne zakorzenienie rodu w tym miejscu. Historia tej rodziny jest przykładem regionalnej potęgi, która nigdy nie sięgnęła po wielkie urzędy ogólnokoronne, lecz przez stulecia była niezaprzeczalnym centrum wpływów swojej dzielnicy. I jest jeszcze jeden ród, o którym nie można zapomnieć, a który łączy w sobie Małopolskę, duchowieństwo i wielką politykę. Sienieński, wywodzący się z Sienna w ziemi sandomierskiej, herbu Dębno, był przez długi czas blisko spokrewniony z pileckimi i melsztyńskimi, co czyniło z nich jedną wielką sieć małopolskich możnych. Rajmund Sienieński, żyjący w XV stuleciu, był starostą generalnym Małopolski, urzędu, który w praktyce oznaczał kontrolę nad wszystkimi grodami i sądownictwem wojskowym regionu. Sieniawscy, bo tak zaczęto pisać ich imię z biegiem wieków, przez derywacje i fonetyczne zmiany, mieli zamek w Sieniawie w dzisiejszym powiecie przemyskim i przez całe XVI stulecie utrzymywali swoją pozycję jako jedna z ważniejszych rodzin województwa ruskiego. Historia ta zmienia swój rytm, gdy dochodzimy do końca naszej opowieści. Ale jeden ród jeszcze czeka, by zabrać głos. I nie jest to ród wojowników ani kanclerzy. Jest to ród człowieka, który przez całe życie łączył politykę z wiarą. I z tą wiarą nie tylko głosił kazania, ale i budował. Dębski herbu Dębno, ród wielkopolski, spokrewniony z wieloma innymi rodami przez małżeństwa i koligacje. Przez XVII i XVIII stulecie figurował w senacie i na stanowiskach kościelnych. Herb Dębno, złoty dąb na błękitnym tle, był jednym z klasycznych herbów szlachty wielkopolskiej, noszonym przez dziesiątki rodzin, co świadczy o ogromnej popularności i prestiżu tego znaku w regionie. I właśnie ta popularność jest wymowna. Dąb jest symbolem trwałości, zakorzenienia, siły, która pochodzi nie z błyskotliwości, lecz z głębokości korzeni. Rodziny pieczętujące się tym herbem, a wśród nich dębscy, były dokładnie takie: trwałe, obecne, zakorzenione w swoich ziemiach i w swoich wspólnotach przez pokolenia. Dotarliśmy do końca tej wędrówki. 20 rodów, 20 historii, 20 różnych dróg do władzy i do potęgi. I jest w tym wszystkim pewna prawda, która przenika każde z tych nazwisk. Potęga w Polsce rzadko była dziedzictwem czystej siły. Była wypadkową, sprawności dyplomatycznej i bogactwa, lojalności i odwagi, ale przede wszystkim zdolności do trwania przez wiele pokoleń w centrum wydarzeń. Ród, który przez jedno pokolenie błyszczał jasno, mógł zostać zapomniany. Ród, który przez 5 pokoleń konsekwentnie zasiadał w senacie, budował zamki, zawierał dobre małżeństwa i uczestniczył w sejmach, zostawał wyryty w kamieniu polskiej historii. Gdy dziś ktoś nosi jedno z tych nazwisk – Kurozwęcki, Szydłowiecki, Łaski, Kościelecki, Melsztyński, Pilecki, Szafraniec, Bonar, Gasztołt, Czarnkowski, Maciejowski, Koryciński, Tarło, Rytwiański, Wolski, Odrowąż, Wieruszowski, Sienieński, Dębski nosi ze sobą echa decyzji podejmowanych w królewskich komnatach, przy stołach traktatów, w izbach sądowych i na wieżach zamkowych, które dziś albo wciąż stoją, albo widoczne są tylko w obrysach ruin. Te echa nie dają gotowych odpowiedzi. Nie mówią,
czy ktoś jest potomkiem konkretnej postaci historycznej. Polskie nazewnictwo przez wieki rozwijało się niezależnie w różnych miejscach, przez różnych ludzi i przez różne zbieżności. Dwa rody mogły niezależnie przyjąć to samo nazwisko, mieszkając w odległych regionach, nie znając siebie nawzajem. Ale ta niepewność jest właśnie zaproszeniem. Zaproszeniem do poszukiwania. Do kwerendy w archiwach państwowych, gdzie metryki chrzcin i dokumenty własności ziemskiej mogą nagle ujawnić, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, że gdzieś w historii konkretnej rodziny pojawia się kasztelan, starosta, senator. Albo, co równie interesujące, nie pojawia się nikt z wielkiej polityki, a jedynie skromny szlachcic na pojedynczej wsi, który pracował, orał, modlił się i przekazał swoim dzieciom tylko jedno – nazwisko. I to też jest dziedzictwo, może nawet trwalsze niż zamki. Przed nami jeszcze wiele historii. W następnym odcinku wyjdziemy poza rody i przyjrzymy się bliżej polskim nazwiskom, które kryją w sobie nie sławę ani władzę, lecz codzienne życie, pracę, rzemiosło i wędrówkę przez kraj, który przez stulecia był jednym z największych na mapie Europy.